Święta się zbliżają za 2 dni, a ludzie se chodzą po ulicach, śniegu nie ma. Zastanawiałem się, dlaczego tu jebie tak Indiami. Już wiem czemu. To jest kompost, który się rozpadł. Jeszcze ludzie w tym szukają. Ludzie się na mnie gapią, na moją kamerę, na moje rzeczy. Cały czas czuję się, jakby chcieli mi opierdolić rzeczy, więc jest ciężko. Wiecie co? Fabryka Coca-Coli. Himojo. A ja łapię stopa, którego się nie da złapać. Ciężko. Ciężko. Przed chwilą mnie wzięli do busa, niby że na stopa. Zaraz mi powiedział taką cenę, że ja bym tam kurwa taksówką dojechał taniej. No. Znajduję się na typowej wiosce, czy wiosce, no przy drodze afrykańskiej. Zostało mi już niedużo picia. Wyobraźcie sobie, że jak tak liczę, ile ja wypiłem od rana, już wyszło 3 litry, a jest 14. To wychodzi, że może za dużo piję. I to wody, a nie alkoholu. Śmieszna sprawa, bo podjechaliśmy pod ten bar i tam była taka 15-16-latka. Ja cycki całe wyciągnięte poza biustonosz, tak żeby wiecie, stały, nie? Nie śmiejemy się z niej, wygląda. Typ 40 kilka lat podchodzi do niej, ściąga jej, a ci wiecie, wkłada rękę pod bluzkę i wiecie, i poprawia jej cycki, Patrzę, która mało lata, gościu z tej światy wsadził jej cycki w ten i pokazał, że tak ma nosić. No i dobre. Kurwa, w sumie przez granicę przechodzić po piwie? Nie przemyślałem tego. No to jak to się mówi, welcome to Zimbabwe. Czyli w kraju, w którym od 1980 roku podobno jest dyktatura jednego człowieka i wyobraźcie sobie, że słyszałem bardzo wiele, jak to tutaj na dzień dzisiejszy jest źle, jak tu ekonomicznie upadli. Ja tego jeszcze nie wiem. Jestem tutaj, by odkryć, jakim krajem jest Zimbabwe i jak jest naprawdę, bo aktualnie jest zbiorowisko ludzi. Tutaj kolejka do banku. Nie wiem, co się dzieje. Jest zbiorowisko. Chyba ludzie się będą... Nie wiem, o co chodzi. No. A tego to jest wszystko spoko. No. Wszystko jest dobrze. Idę sobie i się bawię. Ktoś się darł na kamerę. Chyba nie można kamerować, nie wiem, o co chodzi. Ale on to w dupie. To kochani, zapaliśmy stopa. A ci stop to do końca nie jest, bo jak wiadomo tutaj trzeba płacić za niego. Ale zobaczcie, jest tutaj płatne. A to nie jest autostrada, ale droga i tak trzeba za nią zapłacić. Zobaczcie sami. Coś podobnego, co było w Boliwii. Ale jest zajebiście. Hello, what's your name? My name is Silence. Silence. Yes, Silence Hiramba. I'm from Mashingo. Mashingo, okej. Dokładnie. Wiesz, jesteśmy w Zimbabwe. Yeah. A przed wami mój pierwszy baobab. Mamy baobaba. Dojechałem na miejsce, a mianowicie jestem tutaj, no, z kilometr ode mnie. Znajduje się tak zwane ruiny Wielkiego Zimbabwe. Będę spał w namiocie gdzieś tu w buszu. Która jest godzina? Zaraz się dowiemy. Za 15 minut większość z was zaczyna Wigilię. No bo tak ogólnie to się zaczyna gdzieś o tej godzinie 17, nie? Więc wy zaczynacie za 15 minut. U mnie już jest godzina 17:45, bo jest godzina do przodu. Więc mówiąc delikatnie, szukam miejscówki na rozłożenie namiotu. Strasznie mi się marzy wejście na górkę, ale wchodzenie na górkę wiąże się z tym, że trzeba wejść na górkę. O kurwa. 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 No kurwa, w Wigilię?
wiecie o tym, że w Wigilię jak się coś robi, nie wiem, jak się kłócicie w Wigilię, to potem przez cały rok tak jest. Właśnie zgubiłem. Pierwszy raz coś poważnego zgubiłem. Zgubiłem butelkę z tego, taką z Decathlona sobie kupiłem, wiecie, litrową. Kurwa, pełną wody. Do chłodnej. Nie no, teraz to się wściekłem. No cóż, dzisiejszego dnia muszę wam powiedzieć, że chyba mam trochę pecha. No kurde, z tyłu zostawiłem, no. Nie mam humoru, ale poprawi mi szproty w sosie pomidorowym, nie żeby jakaś lipa. Nie ma co przeżywać. Co się stało, to się nie odstanie. Czekajcie, zobaczę sobie na mapę. W ogóle fajna sprawa, bo można w dzisiejszych czasach ściągnąć sobie na telefon mapę. Ona się nazywa jakaś Maps.me, powiedzmy, że tak. I ona działa offline, tylko musicie, wiecie, w każdym kraju musicie ściągać mapę, jaka tam jest, i wtedy sobie możecie jej używać. Tak jak ja. Widzicie? Nie mam. Choć nie, w sumie akurat aktualnie mam internet. Ale jakbym nie miał, a niejednokrotnie nie mam, to i tak mi mapa działa. Nienawidzę kamyczków wchodzących mi w sandały. Ale gorzej jak w buta, bo z sandała to wypadł. Po co ja tak daleko od... W sumie lepiej by było, jakbym się obok hotelu rozłożył. Wtedy, jak wiadomo, rozłożywszy się obok hotelu w razie jakichkolwiek dziwnych sytuacji, no pomogą mi, nie? Nie wiem. Muszę to przemyśleć. Podoba mi się ta górka, ale tam będę na widoku. Podchodzę sobie, a tutaj małpa. Patrzcie, dziad jeszcze se skacze. Wszystko jasne. Po rozłożeniu się muszę zajebiście uważać na to, by mnie nie okradły z jedzenia. O kurwa, musieliście tu posadzić tyle? Patrzcie, kaktusy. Nie przejdę. Nie wiem. Nie podoba mi się to miejsce. Ale muszę gdzieś być w miarę blisko tutejszych ludzi. Śmierdzę. Boże, jak ja będę w Wigilię śmierdział, to znaczy, że potem będę cały rok śmierdział. Tu już się rozkładam. Tak sobie pomyślałem i tak sobie kurwa zrobię. A może tą kłęby? Sprawdźmy Fazowski trochę głębiej. Patrzę, czy nie ma węży. O kurwa, tu jest duży spad. W sumie tu bym się mógł rozłożyć. Tylko będę spał jakoś... O, jest miejscówka. Dobrze. Mamy miejsce. Tu spędzę Wigilię. Tada! Jak wam się podoba? Patrzę, czy nie ma małp. Nie lubię małp. Niestety w Zimbabwe. Dobra, nie mam pewności. Kurwa, nie odłożę tego na boku, bo mi to małpa weźmie, jak tylko się odwrócę. Jest jak z murzynem. Cyganem, dobra. Cyganów nikt nie lubi. To można powiedzieć, że cyganem. Bo jednak murzyni bardzo często to uczciwi dobrzy ludzie. Czekaj, musicie... A właśnie, jedna z ważnych rzeczy. Sprawdzajcie, czy tam, gdzie się rozkładacie, nie ma murówek. Zobaczmy razem. Podoba mi się ten kamień. Dobra, rozkładam namiot. No to co? W ciągu chwili udało mi się rozłożyć namiot. Muszę wam się niestety poskarżyć. No niestety tutaj mam po tym, jak byłem w górach, dziurę. No i na pewno jest to też z mojej winy, aczkolwiek
Powiem jedno, to jest dobry namiot, tylko że po prostu ja wybrałem się w miejsce nieodpowiednie, bo prawie na 3000 metrów, bo tam powiedzmy było 2900, się nie rozkłada namiotu. Tym bardziej w porze deszczowej. Tutaj się rozłożyłem. Zobaczcie, tutaj są jakieś budynki, traktory i inne pierdoły. Tam jest ochrona, której już niestety chyba nie ma, z tego całego tutaj wielkiego Zimbabwe. No i jakieś głazy, nie? Kamienie. Mówiąc krótko, poczekam na pierwszą gwiazdkę, której nie zobaczę, bo są chmury, bo lekko pada. No i zjem moje szprotki. No to nadchodzi ta chwila już tradycyjna. 2 lata temu spędziłem Sylwestra w Recife w Brazylii, ale to nie, Sylwestra, przepraszam, Wigilię w Recife w Brazylii, ale nie miałem Wigilii, bo siedziałem na komputerze i szukałem biletu, bo mnie deportowali. Musiałem uciekać z kraju. W zeszłym roku byłem, no nie, może minus 15, minus 10, a teraz siedzę wieczorem i się pocę. Troszeczkę lekko deszcz pada, ale i tak jest gorąco strasznie. Cóż tu zrobimy? Puścimy chyba tradycyjnie tego, co zawsze, tak? Dlaczego teraz? To wam powiem. Jest godzina 18:27, w Polsce jest 17:27. Każdy z was właśnie teraz je Wigilię. Ja nie mogę patrzeć na to, jak jest w miejscu. Kurwa, rozłożyłem się obok gówna. Patrzcie na to. Ja zawsze mam jakiś przypał. Wybaczcie. No, więc Wigilię powinienem przechodzić tak jak w Polsce, więc 17:30 na pewno już jest pierwsza gwiazdka. Zresztą ja już o 16 błagałem, żebyśmy zaczęli jeść uszka, bo uwielbiam uszka. Barszcz uszkami. Robię bardzo dobry barszcz. No, jak zawsze opowiem wam, co mam. Owoce, bo powinno być owoce, ale najważniejsze szproty. Polskie oczywiście. Połamał mi się widelec. Kurde, co roku to samo. Pośpieszajcie. One są takie dobre. Tak, tradycją moją co roku, że jem szproty w sosie pomidorowym właśnie na Wigilię, no bo rybka musi być, a na Sylwestra jem paprykarz. To też rybka w sumie, nie? Ale dobre. Tylko w Afryce nie ma. Aha, przed wami Krzysztof Krawczyk. To chyba logiczne. Komary mnie żrą. Jak wiadomo, tu jest malarii mnóstwo. Podobno 1 na 1000 komarów ma malarię. Musicie się spodziewać, że ją dostanę. Prawdopodobnie na pewno. Ja już jestem na to gotów psychicznie. Ty. Boję się. Na pewno się potnę. Nie wiem. Chciałbym, żebyście, tak jak wtedy powiedziałem, docenili fakt, że macie z kim spędzić te święta. Nawet jeśli macie daleko do rodziców, nie wiem, to idźcie do ciotki, do babci. Nie znamy dnia, ani godziny, kiedy odejdą. Panie Krzysztofie, dziękuję. Pamiętajcie, całe resztki po jedzeniu co najmniej 50 metrów od namiotu. To się może źle skończyć. Są małpy. Tam ją widziałem. Ale nie przychodzi. Ale na pewno już przekazała swoim koleżankom i kolegom. Szkoda, że kolegom mogły być same koleżanki. Ale dobra. A patrzcie na to.
Rano wyciągłem z zamrażalnika wodę, czyli lód. Dalej jest lód. Cieszę się. Przekażę wam teraz nie znak pokoju. Co mam? Niestety nie wyśliłem się, kupiłem sobie takie dziwne chrupki, które są dla mnie, no i tak są ważne, bo lubię takie rzeczy. O, teraz mogę to zjeść. Boże, postram się. Ale dobra, pokażę wam coś ważnego. Nie reklamuję. Po prostu mówię, bo czekajcie. W sumie tak naprawdę mentalnie gdzieś tam czuję w sercu, że chodziło o to, że każdy z nas na Wigilię ma talerz, tak, pusty dla przybysza, pielgrzyma, nie wiem, bezdomnego, nie wiem jak już to, w sumie nie pamiętam o co chodzi, bo i tak nikt by nie przyjął do domu nikogo obcego, kto mu zapuka do drzwi, przynajmniej przez ostatnie kilkanaście lat. A to jest taki prezent pod choinkę, albo symboliczny prezent pod choinkę, który dostałaby moja ukochana, gdyby istniała, bo jak doskonale wiecie, nic bardziej nie ucieszy kobiety, jak wyobraźcie sobie taka wielka po prostu skrzynka takich bzdetów z kinderków. One to kochają i my musimy o tym wiedzieć i musimy im kupować. Ale to, że potem będą na was krzyczeć, że przytyły, tak wierzcie mi, to nie, one nie będzie ci mówić, że to przez to, że była u babci na uszkach, na tym. Nie, przytyła przez to, że dostała od ciebie takie coś. One tak mają. Nie no, naprawdę rozłożyłem się obok gówna. Naprawdę. Ja jestem taki, że zawsze sprawdzam teren na najbliższy teren, znaczy w najbliższym miejscu, gdzie mam rozłożony namiot. Albo gdzie mam rozłożyć namiot. Ale już pół metra dalej nie wiem. Leży obok gówna krowiego. Krowie? Tak, krowie. Bo kozie gówno wygląda inaczej. Puścimy jeszcze raz Krzysztofa? Puścimy. Ja jestem fanem Krzysia i to nie są żarty. Swego czasu to był człowiek, który miał ogromny, jak to się mówi, ogromny wkład w naszą polską muzykę i nie chodzi o te czasy, kiedy żeby wrócić, nie wiem czy on to w Ameryce był czy gdzie, ale żeby wrócić znowu na scenę, to musiał zacząć śpiewać disco polo. To było uwłaczające. Ale nawet jeśli to robił, to tak to robił zajebiście. Ja. Nie no. Brzoskwinia. Ale dobre. Ale zajebiste. Dobra, zjemy Kinder Joya. Nikt dodatkowy nie przychodzi? Nie. To jest dla mnie. No tak wygląda. Jak to się otwiera? Zawsze się to kobitkom kupuje i faktycznie nie wiedzą jak to otworzyć. Jakieś gówno. Co to? O Boże, popatrzcie. Że niby sobie mam to dmuchać. To jest dla dziewczyn jednak. Przepraszam, w sumie to było teraz szowinistyczne, ale ja wierzę w prawdę, a prawda jest taka, że to jest dla dziewczyn. Ale to za to jest dla wszystkich. Afrykański Kinder Joy. Sprawdzamy? Nigdy nie zjadłem jeszcze całego. 2 razy dostałem kulkę, bo oczywiście dałem komuś. No i tak osoba była dobra i chciała mnie poczęstować. Ale to zajebiste. Perfekcyjne. Nic. Święta i po świętach, jak to się mówi, jak to mama zawsze mówi. Tyle roboty, a wieczerza trwała chwilę. Aczkolwiek wasza wieczerza jeszcze trwa. Ale ja jestem innym przypadkiem. Robi się ciemno, a razem z tym, że robi się ciemno, przychodzą komary.
A więc oznacza to tylko jedno. Trzeba się schować do namiotu. O malarię i tak będę miał, ale niech ją... Jak ją mam mieć, to jak najpóźniej. Cóż, wesołych, spokojnych i serdecznych jakichś tam zdarzeń podczas świąt. I tak oglądacie to kiedy indziej, ale jest jak jest. Damy radę. Innego wyjścia nie ma. Pozdro. Zobaczymy co będzie rano i przez noc. Yo.